Cześć! Dzisiaj opowiem Wam coś ciekawego. Moi chińscy przyjaciele wyobrażają sobie, że moje życie w Polsce wygląda jak bajka. Nie muszę pracować. Mój mąż bardzo mnie kocha i rozpieszcza. Niczego ode mnie nie wymaga. Mamy piękny domek, duży ogród. Codziennie wstaję o 10. Siedzę w tym ogrodzie, piję herbatę i jem deser. Bardzo piękny scenariusz. Zaiste jak z bajki. Kiedyś w Chinach nazywali mnie profesorem. Teraz nazywają mnie bogatą gospodynią domową. A mówiąc jeszcze dokładniej, w ich oczach byłam niewolnicą, która nagle została wyzwolona i sama stała się właścicielką niewolników. I co więcej, wiele razy bardzo szczerze przyznawali, że mi zazdroszczą. Uważają, że moje życie jest teraz beztroskie, spokojne, pełne miłości, a oni sami ledwo dają radę pod ciężarem pracy i życia. Za każdym razem, gdy to słyszę, naprawdę mnie to bawi, bo moje prawdziwe życie wcale tak nie wygląda. Z czasem zaczęłam się nad tym poważnie zastanawiać. To, że potrafią aż tak dokładnie wyobrazić sobie ten mój zachodni sen. To musi być efekt zatrucia chińskim internetem. Bo w internecie widzimy wiele Chinek, które pokazują swoje życie po ślubie z cudzoziemcem. Przystojny mąż, piękny domek, ładny widok za oknem i idealnie podana popołudniowa herbata. Dokładnie taki sam obraz mają w głowie moi przyjaciele. Nie mają pojęcia, że w Polsce też są źli mężczyźni i że mieszkania są też bardzo drogie. A co ważniejsze, w swoim własnym życiu prawie nigdy nie widzieli męża, który naprawdę byłby czuły, odpowiedzialny i szanujący wobec swojej żony. I dlatego dochodzą do bardzo prostego wniosku. Problem nie leży w życiu. Problem leży w tym, czy mąż jest cudzoziemcem i zabierze cię z Chin do Europy, do ziemi obiecanej, gdzie wszystko stanie się lepsze. Ale ja chcę być bardziej szczera i pokazać tą wieczną prawdę. Marzenia są piękne, ale rzeczywistość bywa brutalna. Moja miłość nie jest do końca idealna. Nie mam w Polsce domu ani ogrodu. Mieszkam w małym, wynajmowanym mieszkaniu. Tak jak inni, ja też martwię się o pieniądze. I mam też w domu masę obowiązków. Krótko mówiąc, nie mam lepiej niż wy. Nie ma czego zazdrościć. I nie wszystkie kobiety, które wyszły za mąż za granicą, naprawdę żyją tak szczęśliwie, jak pokazują to w internecie. Niektórym wcale nie jest łatwo. A czasem, można powiedzieć wprost, są nieszczęśliwe. Czasem nie mogą o tym mówić, bo gdyby to powiedziały głośno, musiałyby przyznać, że ten wybór, w który kiedyś włożyły tyle nadziei, nie zaprowadził ich do świata jak z bajki. Zapłaciły za ten wybór zbyt wysoką cenę. Opuściły swój kraj, zostawiły znane środowisko
I czasem nawet nie mają już dokąd wrócić. Dlatego muszą dalej grać swoją rolę. Udawać, że u nich wszystko jest w porządku. To trochę kwestia zachowania twarzy, ale też forma samoobrony. Nie lubię, gdy moi przyjaciele nazywają mnie bogatą gospodynią domową. Trudno nie zapytać, gdzie w tym wszystkim jestem ja. W tych historiach jak z bajki nie liczę się jako osoba z zawodem, kompetencjami i własnymi wyborami. Jestem tylko kimś, kogo trzeba uratować i kimś, kto ma szczęście. Zostałam uratowana z trudnego życia w Chinach przez zagranicznego mężczyznę. Dopiero później zrozumiałam, że to, co naprawdę ludzi fascynuje, to nie jest mit miłości. To jest ucieczka. Ucieczka od pracy, od presji, od odpowiedzialności i od konieczności brania odpowiedzialności za własne życie. Ten domek, ten ogród, ta popołudniowa herbata nie są symbolem bogactwa. Są symbolem wyobrażonej strefy bezpieczeństwa. Ale rzeczywistość jest taka, że w Polsce nadal muszę mierzyć się z rachunkami, z emocjami i z konfliktami w relacji. I muszę też się zastanawiać, co dziś zjeść. Czy starczy pieniędzy w przyszłym miesiącu? I jakiego życia naprawdę chcę? I niestety zadawanie tych pytań po angielsku albo po polsku wcale nie sprawia, że odpowiedzi są łatwiejsze i lepsze. Te problemy nie znikają tylko dlatego, że zmienisz kraj albo narodowość męża. Czasem mam nawet wrażenie, że życie za granicą jeszcze wyraźniej je pokazuje. Bo nie możesz już schować się za myślą, wszyscy tak mają. Musisz bardzo jasno wiedzieć, kim jesteś, co potrafisz i jaką cenę jesteś gotowa zapłacić za własne wybory. Dlatego, gdy ktoś naprawdę mnie pyta, jak ci się żyje w Polsce, moja odpowiedź nigdy nie brzmi jak księżniczka. Odpowiedź brzmi normalnie, prawdziwie. Jest wolność, ale też jest cena. Nie zamieniłam się z kopciuszka w księżniczkę. Raczej wyszłam z jednego znanego mi systemu i weszłam w zupełnie nowy. Inny język, inne zasady. Trzeba nauczyć się mówić od nowa, stawiać granice od nowa i udowadniać, że nie jest się czyimś dodatkiem. Bo to, co naprawdę daje mi spokój, to nie domek, którego nigdy nie było. To świadomość, że bez względu na kraj i bez względu na to, z kim jestem, nikt mnie nie uratował. To ja sama krok po kroku prowadzę swoje życie dalej. Dobra, to już koniec dzisiejszego filmu. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia za tydzień.